Zbudowana pod koniec XIX wieku, kopalnia wapienia prężnie się rozwijała, by w 1920 zatrudniać 90 pracowników, z czego 75 było górnikami. Na niektórych wapiennych piecach można dostrzec datę 1937. Był to czas wielkiej renowacji i rozwoju. Swój największy rozkwit przeżyła, gdy zaczęto używać sproszkowanego wapna w celach rolniczych. Jednak z biegiem czasu koszty transportu materiałów na świecie okazały się tak tanie, że wydobycie przestało być opłacalne i kopalnia zaczęła przegrywać walkę o klienta. Ostatecznie, nie wytrzymując konkurencji, kopalnię zamknięto w 2004 roku. Na powierzchni nie pozostało nic z dawnych instalacji poza kilkoma ruinami wapiennych pieców. Za moimi plecami znajduje się jedno z wielu wejść do opuszczonej kopalni wapienia. Zamierzam zeksplorować środek. Być może znajdę jakieś ciekawe formacje skalne, być może jakieś nacieki, coś godnego fotografii. Zobaczymy. Idziemy. Wnętrze kopalni składa się z niezliczonej liczby korytarzy. Można wyodrębnić kilka chodników głównych, które są poprzecinane licznymi przejściami poprzecznymi, tworząc w ten sposób ogromny labirynt dróg, którego przejście zajmie co najmniej kilkanaście godzin. Brak punktów odniesienia, podobieństwo korytarzy i ich ogromna ilość to czynniki ułatwiające utratę orientacji. Zdecydowanie nie jest tu bezpiecznie. Jednocześnie kopalnia jest już nadgryziona zębem czasu. Widać to po licznych obsunięciach, zawałach czy też zniszczonych elementach obudowy wyrobiska. Jak widać, w tym wypadku 2 z 4 filarów odpowiedzialne za podtrzymywanie stropu nie spełniają swojej funkcji. Lepiej uważać i nasłuchiwać. To jest chyba jedyna sensowna rzecz, którą można tu zrobić. Nasłuchiwać jakichkolwiek dźwięków, pęknięć, czy może ruchów, jakichś mas. Dobra, idziemy. Widać, nie jestem pierwszym eksploratorem tej kopalni. Raz na jakiś czas można znaleźć takie właśnie sznury prowadzące w głąb tuneli. Jak być może zdążyliście już zauważyć, na ścianach tu i tam widnieją nasprejowane symbole, różne strzałki i nazwy kierujące do poszczególnych tuneli. Pozostaje pytanie, kto to zrobił, bo w latach 90. nieomal doszło tu do tragedii. Jak mówią znalezione w sieci informacje, w 1995 roku grupa lokalnych dzieciaków niesionych ciekawością postanowiła wejść do środka. Jak nie trudno się domyśleć, szybko pogubili się w systemie korytarzy i nie potrafili znaleźć wyjścia. Zaalarmowani brakiem swoich pociech rodzice powiadomili policję. Zorganizowano wielką akcję poszukiwawczą.
celu ułatwienia pracy funkcjonariusze mieli ciągnąć za sobą sznury, by odnaleźć drogę powrotną, a sprawdzone korytarze oznaczano różnymi symbolami. Na szczęście wszystko skończyło się szczęśliwie i dzieciaki odnaleziono całe i zdrowe. Teoretycznie to wyjaśnia pochodzenie symboli, lecz mam nieodparte wrażenie, że część z nich to relatywnie świeże dzieło poprzednich eksploratorów. Jak widać, tutaj nie ma żartów. Mam nadzieję, że to widzicie. Te głazy, które tu leżą, to nic innego jak pozostałość tego, co spadło z góry. Nie mam dlatego pojęcia, jak świeże to są obrywy. Podejrzewam, że dość stare, bo jest dosyć spora warstwa kurzu, gruzu i wszystkiego innego. Co nie zmienia faktu, że takie rzeczy się tu zdarzają. Dlatego tak ważne jest właśnie, by zachować względną ciszę, gdyż dźwięki wibrujące być może mogą naruszyć delikatną strukturę, ale jednocześnie ważne jest, by nasłuchiwać, co się dzieje. Doszliśmy do końca jednego z tuneli, to znaczy koniec polega na tym, że dalsza jego część jest zalana. Mam nadzieję, że teraz to widać. Nie mam zamiaru podchodzić ani kroku bliżej. Podczas jednego z moich wypadów do tej kopalni, takiego rekonesansu, podeszłem na tyle blisko, że ten piach, to błoto, które tu widzicie, było już tak naruszone wodą, że po pewnej chwili zaczęło mnie wciągać. Oj, to nie było nic dobrego. Doszedłem do końca jednego z wielu tuneli, ponownie. Jak widać, zawał jest raczej stary. Są tutaj te nasprejowane znaki. Widać, że one również są naruszone zębem czasu. Także stało się to dawno temu. Zawał był dosyć potężny. W niektórych miejscach można zauważyć drewniane filary połamane i ogromne płyty skalne z warstwami. Także raz na jakiś czas zdarzają się tu takie rzeczy. Podoba mi się to miejsce. Może uda się zrobić niezłe zdjęcie. Ktoś mógłby spytać, dlaczego wybrałem się do kopalni robić zdjęcia. Otóż myślę, że w każdej dziedzinie, także w fotografii, należy stawiać sobie kolejne wyzwania, a mało kiedy ma się okazję robić zdjęcia w totalnej ciemności w takim miejscu jak to.
Więc by posuwać się naprzód, trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu, trzeba ciągle próbować nowych rzeczy. I to jest właśnie ta, w moim wypadku, nowa rzecz. Fotografia kopalni. Może kiedyś będę gdzieś w jaskiniach i dzięki doświadczeniu wyniesionemu z tej kopalni będę wiedział, czego się spodziewać, co robić, jak robić. Oby. W tej chwili, w tym wypadku fotografia polega dosłownie na otwieraniu migawki na długi czas i malowaniu za pomocą swojej czołówki czy innego źródła światła pejzażu, malowaniu dokładnie tych elementów, które chcemy, by na fotografii były wyraźne. Co ciekawe, można jedną stronę na przykład fotografii rozjaśnić bardziej, inną mniej. To, co jest dla nas ważniejsze, wtedy może być uwydatnione, a to, co jest nieważne, zginie w mroku. Więc naprawdę jest to dosłownie malowanie światłem. Dobra, zróbmy parę zdjęć. Okej. Spędziłem w tej kopalni już kilka godzin. Na zewnątrz powoli zacznie się robić ciemno, więc to znak, by iść w stronę wyjścia. Najłatwiej je będzie znaleźć, gdy właśnie będziemy widzieć światło dzienne wpadające do tunelu, więc z dosyć daleka być może będzie można było wypatrzeć wyjście. Lecz najważniejszą rzeczą, jaką zrobiłem, by się tutaj nie zgubić, było naprawdę dokładne przeszukanie internetu i znalezienie informacji o tych kopalni. Okazało się, że kopalnia odbiega od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Ona nie idzie pionowo w dół. Ona jest bardziej drążona w zboczu i okazuje się, że wszelkie wejścia do tej kopalni są od strony północnej. Sprawdziłem to, udając się do tej kopalni. Wziąłem ze sobą kompas i przy wejściu sprawdziłem kierunki świata. I proszę, okazuje się, że północ jest w tamtą stronę. Kierując się na północ, powinienem iść w stronę wyjścia. Pokrywa się to mniej więcej z moim wyobrażeniem przestrzennym drogi, którą tutaj pokonałem. Dlatego nie powinno być kłopotów. Pamiętam też, że na dworze padało i dnem wejścia, znaczy pamiętam, że przy wejściu było sporo strumieni, dlatego też warto nasłuchiwać szumu wody. To powinno mnie też skierować do wyjścia. Okej, spadajmy. Miejmy nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem. Bez żadnych niespodzianek. Okej. Nie wiem, czy to widać, ale zaczęło się już robić powolutku trochę ciemno. Dlatego to był naprawdę dobry moment, żeby wyjść z kopalni. Bo światło wpadające przez wejście ułatwiło mi znalezienie go. Co prawda wpierw usłyszałem szum wody, ale druga rzecz, która rzuciła się w oczy, to właśnie było światło. Gdyby go nie było, wyjście nie byłoby takie oczywiste. Dlatego naprawdę to była dobra decyzja. Okej. To by było na tyle.